Witajcie na farmie, jestem Black Zebra, kolejny odcinek Farming Simulator 25. No i tu się zmieniło masa rzeczy po prostu. Ja tutaj naprawdę wzięłam się do roboty, robiłam mnóstwo kontraktów, żeby jak najszybciej spłacić moje zadłużenie, ale powiem wam, ciężko, było naprawdę bardzo ciężko i muszę się przyznać do jednej rzeczy, której się nie wstydzę, ale wolałabym jej uniknąć, ale niestety się nie udało. Także co się stało? Stało się to, że pozwoliłam sobie na małą pożyczkę, której nigdy oddać nie będę musiała. Pożyczka jest z moda, bo dodano dużo modów, między innymi jest mod, gdzie można sobie dowolnie zmieniać, manipulować kwotą na koncie. Taki ja dodałam sobie 200 000, żeby postawić fabrykę, przędzalnię, taką konkretną przędzalnię, tą lepszą, bo tamta niestety nie dawała rady. Tutaj tak poza tym to bez zmian, a tam w tle widzicie moją przędzalnię. I pozwólcie, że oprowadzę was po moim gospodarstwie, bo dużo się zmieniło i dużo też się jeszcze zmieni. Pokażę wam farmę na moim czarnym koniu i to nie jest ten koń, który był wcześniej. Wszystkie te konie, prawie wszystkie, to są już kolejne pokolenia, tak jakby. Ten ma 1 miesiąc, nazwany jest Prince. Ja jej nazwy sobie nie wybrałam, ona była od razu domyślnie. Poprzedni koń został sprzedany i niestety cena koni nie uległa poprawie. Dalej jest to marne 5000 za wyszkolonego i dorosłego konia. Dla mnie za mało, zdecydowanie za mało, tym bardziej, że opieka nad nimi naprawdę zajmuje czasu i przez ostatnie 4 dni jeździłam tym koniem tak, żeby go wyszkolić. Większość z tych poprzednich koni już zdążyła się rozmnożyć, a właściwie to chyba połowa, bo ja tych koni jakoś dużo nie miałam. No tak, tutaj jeszcze został 1, 2, tak, 3 konie. 3 konie mam stare, a 2 nowe. Aha, dobra, mam 3 na 3, 3 stare, 3 nowe, dlatego że ten czarny się nie pokazuje, gdyż ja teraz go używam. Na nim jeżdżę. Koni nie opłaca się hodować w FS25, jak i nie opłacało się w poprzedniej części gry, także słabe to jest, że nic z tym nie zrobili i nie poprawili ceny, bo naprawdę 5000 to jest marny grosz. Ja sprzedałam konia za 4000, bodajże 300, bo nie chciało mi się już tam ostatniego dnia szkolenia czekać, żeby miał 100% sprawności fizycznej. Sprzedam go wcześniej, oczywiście $300 to jest koszt transportu, to znaczy euro. A tutaj widzicie moją nową obszarnię i nową przędzalnię. Przeniosłam to tutaj, także poświęciłam trochę moją łąkę, którą miałam wcześniej, bo ja tej łąki tak dużo wcale nie potrzebuję. Jak się okazało, przecież ścinałam specjalnie na kiszonkę, więc stwierdziłam, że nic się nie stanie, a poza tym coraz lepiej mi się wiedzie, więc niedługo pewnie dokupię sobie kolejne pole. Niech was ta kwota na koncie nie zmyli, to zaraz pójdzie na pokrycie kosztów kredytu. Co tutaj jeszcze takiego nadzwyczajnego mam? Zawiesiłam się, moment. Także tak, mam tutaj owczarnię, to jest ta sama owczarnia, zbudowałam im troszeczkę ładniejszy ten wybieg, posadziłam sobie brzozy, są krzaczki, a tu jest moja przędzalnia, która generuje o wiele więcej tej tkaniny miesięcznie niż poprzednia. Poprzednia dawała chyba 144 jednostki na miesiąc, przy czym ta przędzalnia daje mi 2400, a nie, przepraszam, bo to by było dla bawełny, także dla wełny jest to 1440, a tam było 248. To jest naprawdę słabo. Deszcz pada, więc trochę będzie mnie chyba gorzej słychać, więc nie wiem, czy nie poczekać, aż przestanie łaskawie może padać. Dobra, przestało padać, ja sobie tak tutaj tym koniem stałam. Ja nie lubię też, jak tutaj pada deszcz, bo dosyć głośno szumi. Muszę to sobie przyciszyć w ustawieniach, ale wtedy wszystkie inne dźwięki też mi spadną. W każdym razie, nie wełna, tylko kolejna tkanina doszła, także naprawdę produkcja jest o wiele szybsza. Tutaj mam trawę, która była wcześniej, no to moja łąka, nawiozłam ją, bo teraz mnie stać, także nawożę regularnie, żeby było 100% nawożenia. Tu jest mój dom, który minimalnie tam dobudowałam, jakieś deski włożyłam, na razie to niech sobie czeka. Tutaj rośnie mój owies bodajże dla koni, a może jęczmień. Tu jest jęczmień, a tutaj mam, momencik, tak, tu jest owies, a tam jest jęczmień dla koni. Tutaj owsa dużo, żeby te konie wykarmić, a jęczmień no to dla kur, bo kury też mam nowe i tam miałam takie porady od Weba Spotify, nie wiem czy dobrze czytam, żeby kupić sobie 2 kurniki te duże i wtedy jajek się generuje dużo więcej. No ja 2 kurników nie kupiłam, bo jeszcze wtedy mi szkoda było kasy.
Ulepiłam troszkę na to, żeby sobie po prostu ten kurnik zrobić, ten taki jeden lepszy i faktycznie jajek teraz jest sporo. Wcześniej w ciągu całego roku miałam jedną marną paletę, może tam z groszami, a teraz mam już 4 palety, odkąd sprzedałam jajka, a jajka sprzedawałam w listopadzie, mamy maj. Także jest naprawdę duża różnica i te kury się mnożą na potęgę. To jest też dla mnie bzdura właśnie, że są tutaj płcie. Po co jest mi na przykład kogut potrzebny? W sensie, po co jest kogut dodany w grze, skoro w kurniku go nie potrzeba? Ja kupiłam 40 kur i te 40 kur rozmnożyło się w ten sposób, że mam już ich tutaj o matko, a tutaj to już mam 80, czyli mnożnik się już zwiększył, bo już pewnie te 11-miesięczne były też w stanie się rozmnażać, także trochę bzdura. Z 40 kur zrobiło mi się, no tyle, nie będę tego liczyć, tu jest 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy, nie wiem, 40, nie wiem ile to jest, nie będę liczyć, bo nie lubię. Dobra, co tu jeszcze mam? No, jeszcze jest taki plan, żeby te kozy tutaj też trochę może im zmienić, żeby trochę też tutaj je jakoś przemieścić. Tak, tu mam mleczarnię, którą jednak źle ustawiłam i teraz mi się przypomniało, że ja jednak dałam sobie kolejne 200 000 free takiej kasy, żeby postawić tylko mleczarnię, bo powiem wam, gdybym miała na to zbierać tak jakby rzetelną, ciężką pracą, to nie wiem ile bym musiała grać miesięcy realnych w tą grę, żeby dorobić się spłaty kredytu to raz, kredyt wciąż mam oczywiście do spłacenia jeszcze i żeby kupić sobie takie mleczarnie. Ja nie jestem fanką jakiejś tutaj hardkorowej roboty, żeby po prostu dzień w dzień... No ja też nie mam tyle czasu na to granie, także pozwoliłam sobie też i na mleczarnię, ale źle zrobiłam i będę chciała to zmienić. Będę chciała tą mleczarnię przenieść jednak, czyli jak ona skończy produkcję tego, co ma, to ją po prostu sprzedaję i tutaj robię w tym miejscu pastwisko dla kóz. Mleczarnię postawię tam, gdzie jest obecnie łąka, bo z drugiej strony planuję mieć krowy, tak żeby mleczarnia była pomiędzy kozami a krowami. Myślę, że to znacznie ułatwi mi w ogóle tutaj życie. No i to też zauważyłam, to taką dziwną sprawę, że woda jest już teraz za darmo. Nie muszę jeździć do jeziorka, bo jak się okazało w aktualizacji zrobili tak, że woda jest teraz za free. Dla mnie to jest trochę nie do końca okej, no bo przecież za wodę też się płaci, nawet i zimną. No chyba, żebym postawiła sobie studnię, wtedy by była za darmo, a tak? No ale dobra, no to jest niby deszczówka, więc niech będzie, że okej. A tak poza tym to nic się nie zmieniło. Jedyne co to jeszcze kiedyś odkryłam, no jakiś tam czas temu jak grałam, że jak sobie tutaj kersherem wejdziemy w ten sposób, zaraz, ja wam to muszę pokazać. No więc kershera ustawiamy tyłem do ściany. Dlaczego mój koń nie ma siodła? No ale dobra, mniejsza z tym. Teraz dopchnijmy go do końca. O proszę, o tak o. Dobra, teraz ja wysiadam. Nie wiem, czy się uda, czy się dobrze ustawiłam. Okej, udało się. Wsiadłam w kersher i utknęłam w ścianie. Teraz nie mogę wyjść ani do przodu, ani do tyłu, więc ja kershera puszczam. Tak jakby wysiadam z niego i co? Jestem w środku domu, czyli jestem w teksturach, które wyglądają śmiesznie. Walter nie wie, o co chodzi. Jakiś duch po chacie krąży. Wyjść stąd nie ma problemu, wystarczy przełączyć się na inną maszynę, ale możemy sobie zobaczyć, jak wygląda w środku budynek. No, szału nie ma. Jestem w kuchni jak coś. No dobra, przebudowałam, jednak musiałam te kozy sprzedać, gdyż przenoszenie ich w jedno miejsce po to, żeby je później z powrotem tu wsadzić, no za dużo roboty i kosztów, więc stwierdziłam, że po prostu je wszystkie sprzedam. Postawiłam od nowa kozarium. No i trochę teraz znowu nie przemyślałam, bo odbiór mleka będzie aż tutaj, a mleczarnia ma być gdzieś tutaj, więc... No ale dobra, niech już tak zostanie, trudno. I też przyszło mi do głowy, że tutaj zrobię taką łąkę, trochę dosadziłam krzewów i drzew i postawię więcej uli, żeby tego miodu też się generowało, bo tak bez sensu, jak mam tylko takie jakieś groszowe naprawdę sprawy z tego miodu, bo niewiele mi się produkuje. Teraz co muszę zrobić, to zebrać tą trawę albo poczekać, aż urośnie jeszcze większa i tutaj napełnić kozarium, żeby móc znowu kozy wypełnić, a póki co, no to nie wiem, co tu jeszcze mam do zrobienia. Chyba te pola dalej obrabiać, więc będę musiała przyspieszyć do następnego miesiąca. I w ogóle też jest fajny mod, bardzo super fajnie, że ktoś go dodał, bardzo się cieszę. Tu właśnie też sobie dodawałam gotóweczkę, ale jest super mocno. To jest po prostu mistrzostwo.
Ja teraz mogę te palety przenosić naprawdę gdzie chcę, jak chcę, tylko ta się chyba mi wprasowała w tekstury. Także chyba te mleko zostanie tutaj na zawsze jako ozdoba. Chyba, że mi się uda tą paletę wznieść ponad wyżyny, ale chyba nie. No to trudno. Została mi paleta. Widać, ją tutaj przebija się, ale coś się zepsuło. Chyba, żebym ją wzięła. No już jej nie wezmę na widły, bo została po środku tego obszaru, więc może dlatego się coś zawiesiło. No to trudno będzie po prostu do ozdoby. Będą sobie stały kanki z mlekiem. No trudno, niech już sobie zostaną. No ta paleta tu miejscami wychodzi, więc... A, jak to wygląda w ogóle teraz? Mogłam zostawić tam, gdzie stała. Dobra, teraz nie widać palety i stoją kanki z mlekiem. Będzie dla ozdoby i luzik, a tutaj zaraz pobuduję parę uli jeszcze. I będzie tak trochę bardziej, tak, no ładnie, tak kolorowo, nie? Trochę tutaj głośno z tymi pszczołami, ale tak to wygląda. W ogóle takie malutkie ule też można postawić. Nie wiedziałam, że one są takie maciupeńkie, więc postawiłam sobie kilka różnych rodzajów i tak to wygląda teraz. No i niech pszczoły latają, zbierają miód. Wiem, że łąka mało jak na taką ilość pszczół, ale może gra nie jest aż tyle rozbudowana, że tego nie ogarnie i luzik. Dobra, to co, ja chyba przyspieszam sobie do następnego miesiąca, żeby móc zebrać plony. I żeby ta trawa mi tutaj równo urosła, no bo zaczęłam tak zbierać, nie do końca zebrałam i teraz jest tak brzydko. Ale to nic, to się ogarnie. No i mamy już czerwiec. Ja mam do zebrania tutaj mój owies, to znaczy mój jęczmień. Tak, jęczmień gotowy do zbioru i proszę, jak ładnie, 97% wzrostu, więc myślę, że będzie tutaj dużo naprawdę tego zboża. Jęczmień dam od razu kurom, bo one to tam też za dużo jedzenia nie miały w sumie. Kupiłam sobie też maszynę jedną. Jest to... To coś. To było, nie pamiętam. To jest chyba... Nie pamiętam, co to jest. To jest chyba chwastownik jakiś lepszy. Albo może mi się wydaje. Boże, nie pamiętam, co to za maszyna. I kupiłam też ciągnik lepszy jeden, bo akurat była promocja na niego, więc naprawiłam go też sobie i jest. A kupiłam dlatego, że mój zielony ciągnik był naprawdę już na wyczerpaniu i stwierdziłam, że dobra, już nie będę go naprawiać, tylko kupię nowy, a tak nawet o tym chyba gadałam z Nightmarem właśnie, że to będę po prostu się czaić za taką okazję, jak będzie, no i się nadarzyła okazja. O, i tutaj on stoi, zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie, jaki śliczny, ma różowe kółka i w ogóle jest fantastyczny. A nie, to jest mój stary, tylko ja go chyba przemalowałam. Ojoj, to nie ten, to nie ten. Bo ten nowy to jest ten czerwony, co ja Kershera sobie popychałam do przodu. No właśnie, dobra, co ja w ogóle robię? To jest robota dla pracownika. To jest mój stary, tylko po prostu przemalowałam mu kółka. Tak wygląda ładnie. BKT zmieniam opony, moje ulubione. A to jest moja nowość. Tak, to jest mój nowy ciągnik i powiem wam, że ma więcej mocy, ale wolniej się rozpędza. I no, to ja go jednak nie naprawiłam. No dobra, kupiłam takie na promocji, wiadomo, że one są trochę popsute. Co ja zrobiłam? Ojoj, ojoj. Ojoj, awaria. A tak spoglądam tutaj na moją karteczkę, żeby zobaczyć, kiedyś sprzedaję jajka, ale nie. Aj, kura się wściekła, tam podleciała do płota. O, nastroszyła pióra. Teraz mi tu krzywdę mi zrobi. Dobra, trawa mi urosła, mogę też ściąć trawę. Tylko, że kurczę. Aha, dobra, to ja mam przecież drugi ciągnik wolny, bo tego to ja nie lubię, tak odpinać i przypinać tego quicka, bo ja potem to zgubię, znając mnie. Więc wezmę sobie tutaj moją piękną machinę, odstawię, żeby się woda już tankowała, bo tutaj muszę też szczypiorek napoić i powiem wam, że na szczypiorze to, co ja zbieram co roku z tych dwóch szklarni, to mam 50 000. 50 000 za ten szczypior, także mi się wydaje, że to jest całkiem okej. 50 000 z tego mieć. Tym bardziej, że ja tam daję wodę, która jest, no teraz to już jest za darmo. W sensie też była wcześniej za darmo, tylko trzeba było pojechać do jeziorka. Ale jak za darmo, 50 000 co roku, to jest naprawdę spoko. Tyle, co ja tam przewiozę, to się dużo paliwa nie zużyje, więc nie będę przecież się bawić w jakieś odliczanie tutaj zużycia benzyny i zużycia maszyn. Boże, jak mi się podoba ten wybieg, jaki zrobiłam, aż sama bym mogła na nim mieszkać.
Gdybym oczywiście była kozą, chociaż po części jestem, no bo jako koziorożec, no to taka koza, nie? Owce tam szaleją, no i dobrze, super, fajnie, wszystko pięknie i chyba pominęłam kwiecień na sprzedaż tkanin, a może mi się wydaje, a nie, ja chyba tkaninę sprzedałam, bo akurat wtedy robiłam tutaj całą tą restrukturyzację mojej farmy, z której jestem oczywiście bardzo dumna i co teraz na pewno będę musiała zrobić, jak już zbiorę tą trawę i nakarmię tutaj kozy, których jeszcze nie ma, ale się pojawią, na razie ich nie daję, bo nie będę miał co żreć, to myślę, że z tą mleczarnią, no tak, postawię mleczarnię, to fakt, no chciałam mleczarnię, tylko że tak, zanim kozy mi się na nowo narozmnażają i zaczną produkować odpowiednią ilość mleka, to trochę czasu to zajmie. Ja bym chciała mieć nowe pole, bo ja tu mam naprawdę bardzo mało pól. W sensie mam tak naprawdę 3, z czego uznaję tylko 2, bo ta łąka to, no ja tego za bardzo nie liczę. Nie liczę, że się narobił. To pracownik, nie ja, ja tu mam rączki. Dobrze, pracownik mi tutaj pomoże, on zacznie to skosić, a ja zaraz podjadę traktorem. A ja mam trawę, o, hola, hola, migo. Czekaj, dobra, ziomuś, to nie, dobra, i tak niech sobie kosi. Ja tam mam jeszcze zapas trawy w moim trawowozie. Mojej trawoprzyczepce. Elegancko, no to tak to ja mogę żyć. Dobra, to podjeżdżam, uzupełniam i wrzucę tutaj kozy. No i co ja tak myślałam? Czy tą mleczarnię stać? Trochę mi szkoda tych 200 000, które... no tak, no ja sobie mogę w każdej chwili dodać kasę tutaj, ale ja nie chcę tak, bo wiem, że jak nakupuję na wszystkiego na raz, to mi się ta gra zaraz znudzi. A tak jak sobie na coś ciężko zapracuję, to będzie inaczej. I znowu stoi to w takim do dupy miejscu, bo ten słup mi tutaj przeszkadza. Nie przemyślałam tego, ale tak ustawiłam to kozarium, żeby mi jak najbardziej pasowało, jeżeli chodzi właśnie o towar, no. Ajajaj, w sensie ciężko by było to ustawić inaczej, gdyż ogrodzenie musi iść od tego punktu do tego drugiego punktu, więc nie miałam tu za bardzo możliwości. Dobra, może ja sobie tak wykręcę, o, tutaj trochę. Aha, i standardowo myślę, dlaczego nie mogę tego wyładować. Albo mam ustawione, a nie mam ustawione. Ej, dobra, bo już myślałam, że mam ustawione sterowanie na ładowacz i dlatego mi nie widzi, żeby wyładować trawę. A tutaj o coś innego teraz chodzi? Może ja się źle ustawiłam? Momencik, może ja powinnam tutaj bardziej. O, bardziej tu. Ola Boga, coś się zepsuło. A swoją drogą to ta trawa dziwne, że mi się pojawiła, bo wcześniej nie była widoczna, coś się też zlagowało i nie chciało mi trawy wysypać. Dlaczego nie mogę wysypać trawy? Czy to dlatego, że nie mam tu żadnego zwierzęcia? Myślę, że to nie jest powód, to by było trochę bez sensu naprawdę. Pies z ulity. Nemo, bo cię ktoś rozjedzie! A! Nemo, żegnaj. Nie, Nemo jest duchem. Dobra, ja sobie tutaj kupię jakąś kozę. Wezmę sobie jedną, wybierz. Kup jedną kozę. Nie to. Kup naprawdę. Dobra, mam jedną kozę, już ją nawet słychać. No i zobaczmy. No nie. Co się tutaj zepsuło? Patrzcie, no nie działa mi. Wysypywanie paszy. Kurde, no niedobrze. Nie w tę stronę kręcisz. No nie ma. Rozpocznij przeładunek. O, jest! A, to może cały czas było widoczne. Tylko tak na dole ekranu ja nie dowidzę. Ojoj, co się ze mną dzieje? Jak coś, to po prostu to wytnę. Już uzupełniło strasznie mało tej paszy. Zobaczmy, ile dostały kozy żarcia. Nagroda dla owiec, trawa 4... Dobra, przecież tutaj już zbiera machiną, więc mogę tutaj dowalić teraz kozami. Niech już się produkują, niech się rozmnażają. Kupię sobie jeszcze 3 dorosłe może. Albo zaszaleję, kupię 5 dorosłych. W końcu mam kasę, to mogę nią szastać. I tych 3 miesięcznych to weźmy sobie 6 też. Będzie 6 po 6. Dobra, mam 12 kus. Na razie tyle mi starczy. I z mleczarnią nie muszę się teraz spieszyć. A w ogóle to muszę sobie wyłączyć super moc, bo ja zauważyłam, że jak ja chodzę z tym super strongiem, to czasami się coś zawiesza i później nie mogę w ogóle już tego używać, więc ja sobie po prostu tą super moc, super siłę wyłączam, kiedy jej nie używam, bo nie chce mi się później zapisywać gry, wychodzić z niej i znowu tutaj włazić.
i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie będę tego zgrabiać, po prostu to zacznę zbierać chyba, tak sądzę. I tyle. Jęczmień też się zbiera, także fajnie, farma prosperuje. Kombajn skończył kosić i powiem wam, bardzo malutko tego jęczmienia jest. Ja ewidentnie potrzebuję nowego pola, żeby tutaj więcej obsiewać, no bo co to jest taka skromnica, no tamto to na owies całe, no to też te konie przeżerą ten owies bez problemu na cały rok. Także chyba muszę zainwestować w nowe pole i bardzo bym chciała już mieć na przykład też prosiaki, ale no kurczę, nie wszystko naraz, a z tymi prosiakami no to jest też zabawa taka, że właśnie dużo tego żarcia im potrzeba różnorakiego, buraki, ziemniaki, tam z tego co pamiętam i sorgo. Sorgo to nie jest problem, ale buraki, ziemniaki, matko bosko, jak ja nie lubiłam tego robić, dlatego jak wszedł mod, gdzie była specjalna taka szklarnia, na której można było hodować właśnie buraki, ziemniaki, to ja wtedy dopiero świnie miałam. Tak, to ja za świnie się w ogóle nie brałam, bo to nie jest moja bajka. Nie. Próbowałam tutaj też robić kontrakty na zbieranie marchwi, ale co to był za koszmar. Ja już naprawdę z bólem zrobiłam jedno zadanie, jedno zlecenie na marchew, a drugie pole już sobie odpuściłam, bo jest coś takiego, że ten kombajn można puścić do zbioru marchwi jako pracownika, ale my musimy z przyczepką obok jechać i mu asystować, żeby tą marchew zbierać od razu do przyczepy i to trwało, no nie wiem, mam wrażenie, że z 2 godziny realnego czasu ja to robiłam, ale pewnie minęło czasu tego mniej. Nie mierzyłam, bo byłam i tak już zła na siebie, że w ogóle się do tego zmuszam, ale zależało mi, żeby zarabiać uczciwie. No więc później, jak wyszedł mod, że można sobie dodać dowolną ilość gotówki, no to naprawdę nie dziwcie mi się, że stwierdziłam, że walić to, nie będę się męczyć, doładuję sobie konto w ten sposób. I tak też zrobiłam. Chociaż nie czuję się z tym do końca dobrze, no bo jednak większą satysfakcję ja osobiście mam z tego, kiedy zarobię jakoś ciężko te pieniądze i wtedy sobie coś kupię, a tak to jest takie nijakie. No, kupiłam też 2 panele słoneczne i mam nadzieję, że tam trochę tych pieniędzy będą też generować mi miesięcznie. Oj, wróć, trzeba dostarczyć wodę do szklarni. Kozy nakarmiłam, owce nakarmiłam, zbiorę do końca trawę. Nie wiem, czy zbierać tą słomę, bo no ja nie potrzebuję tej słomy i myślę, że zamiast świń, to ja w pierwszej kolejności bym się szarpnęła na krowy jednak. A świnie to już na koniec to będzie taki, nie wiem, rarytas dla mnie, że ja będę miała te świnie. Będę chciała też oczywiście przetestować wszystkie formy tutaj produkcji różnej. Ojoj, nie! Co żeś narobiła, babo? Dobrze, ja mam tą super moc i ja sobie to po prostu zaraz ładnie poukładam na przyczepie. Ryż. Ryż na pewno bardzo bym chciała spróbować. I nie wiem, czy tutaj właśnie zamiast kolejnych 2 szklarni szczypiorku, jak myślałam, w sensie zielonej cebulki, to nie postawić tej szklarni, która produkuje mi właśnie sadzonki ryżu. I jak już mi ta szklarnia naprodukuje sadzonek ryżu, to wtedy sobie zrobię pole z ryżem, bo maszyna do sadzania ryżu jest tania, kosztuje 25 000. A kombajn do zbioru chyba 80, jak dobrze pamiętam, coś takiego. Więc też bardzo spoko, tanio i myślę, że spróbuję z tym ryżem, bo najbardziej mnie on tutaj ciekawi. Oj, woły, oczywiście woły, też chcę mieć woły, ale no to wszystko na spokojnie, po kolei. Póki co robię tutaj dalej, obrabiam farmę i tyle. I pewnie zaraz się pojawię. Wiecie co zrobiłam? Stwierdziłam, że ta mleczarnia to ja jeszcze zdążę nazbierać tej gotówki, bo mi tutaj biznes już coraz lepiej się kręci. Kupiłam sobie to pole. Kupiłam pole numer 43, bo tutaj chcę mieć na początek też, na pewno chcę mieć tutaj mleczarnię i krowy, więc będę potrzebowała kolejnego kawałka pola, który przeznaczę na właśnie na przykład jęczmień, owies czy na trawę, no bo przecież potrzebuję tej trawy. Ten teren to tutaj będą krowy. Nie wiem, czy się zmieszczą, bo raczej to nie będzie małe pastwisko, więc krowy, no to raczej tutaj po tej stronie, tutaj ta mleczarnia, może jeszcze jakieś później inne budynki, a tam dalej to pole po prostu podzielę na kawałki i zrobię tak jak trzeba. Ale bawełna, no właśnie, no będę musiała wypożyczyć kombajn. Ja nigdy nie zbierałam bawełny. Nigdy, absolutnie nigdy, kiedy grałam w Farming Simulator, nie zbierałam bawełny, więc będzie to dla mnie nowość i mam nadzieję, że to będzie fajne przedsięwzięcie, ciekawe. I
tyle, także przetestuję sobie bawełnę, a póki co ja przechodzę do następnego miesiąca, bo słomę sobie odpuszczam. Chociaż nie, zbiorę ją, ponieważ chcę mieć krowy, więc ta słoma mi się przyda. Zbiorę słomę, gdzieś ją sobie tu zmagazynuję. No i będę miała wkrótce krowy. A dom jak się budował, tak się buduje, nie ma problemu. Ja mieszkam u Waltera, on mi wybaczył, że tak na niego mówiłam, że jest dziadem i sobie z nim mieszkam, także jest fajnie, jest spoko, jest luz, jest pięknie. Biorę moją prasę i w ogóle tą prasę to chyba zamienię na prasę kostkującą. Bardzo bym chciała, ale to może jeszcze raz w przyszłości. Zobaczę. Oj, nieszczęście, nie było mnie widać, ja nie wiem, zminimalizowałam sobie okno, gdzie miałam kamerę, no i mnie nie było widać, ale to nic, przecież to nie jest najważniejsze. No i to jest to, o czym mówiłam. Jak mam włączone Super Strength, wsiądę do pojazdu, no to mi się to później zawiesza i już teraz podnieść tej belki nie mogę, a udało mi się ulepić aż całe 2. Także szaleństwo. No to co, ja muszę wyjść teraz z gry, zapisać ją sobie, wyjść i włączyć od nowa i... to jest plus tego Super Strength, że to jest wygodne, ale to, że mi się ten mod ciągle tutaj przycina, to mnie bardzo irytuje i to było też w poprzedniej wersji. Niestety. Dobra, jestem z powrotem, odpalam moją super mod, którą oczywiście za chwilę też znowu wyłączę, no ale cóż, jakie to jest, kurcze, wygodne ustawianie teraz tego w ten sposób, no naprawdę bardzo szybko w ogóle te mody dodają, codziennie mam wrażenie, że wpadają jakieś tam. Na szczęście jest opcja filtrowania po najnowszych, więc sobie coś tam zawsze fajnego nowego wybiorę. Dzisiaj też coś tam zabrałam, jakąś maszynę chyba sobie wzięłam. Przyczepki, moje ulubione, zielone, klasa, których chyba nie było. I coś tam jeszcze. Czekam, aż dodadzą mody z prasą, która też może belować po prostu siano, trawę. I co ja tutaj mam jeszcze do zrobienia? Zebrałam słomę, więc chyba jedyne co to czekać do następnego miesiąca. No i będę zbierać tą bawełnę, myślę niedługo, bo to zbiory jakoś chyba są w wrzesień. A momencik, aż sprawdzę, kiedy zbieramy bawełnę. Bawełnę zbieramy, o matko, w październiku. To zanim ja tą bawełnę będę zbierać, to jeszcze kupa czasu minie. No ale dobra, no tak ma być widocznie i tyle. Tutaj będę miała też sporo słomy do zebrania, więc będę miała co robić na najbliższe miesiące. I tyle. Zwierzątka mają się dobrze. Moje owce się porozmnażały też konkretnie, także produkują sporo wełny i fajnie. Kozy dopiero zaczęły teraz, więc zostawię je w spokoju. Kury, no właśnie. Nie mam praktycznie dla nich paszy. Nie wiem, czy kury mogą jeść owies, ale jeżeli zboże, to owies też. A nie, tutaj jest pszenica, jęczmień lub sorgo. No to owsem ich nie nakarmię, więc będę musiała chyba normalnie kupić im paszę i je dokarmiać. Konie sobie tutaj żyją, rozmnażanie. Dobra, mają owsa, a zaraz dostaną naprawdę dużo owsa. No i spoko, dobra, to ja kończę gadanie i po prostu przewijam czas do następnego miesiąca. Czas przewinięty, jest lipiec, zaczynam zbierać zboże, a w sumie mój pracownik będzie się tym zajmował, bo ja się w to nie bawię i tak się zastanawiam, jak to teraz zrobić, bo to pole jest naprawdę takie malutkie, że aż nie wiem, głupio je mieć. Może jakoś je połączę z tym drugim, tutaj po prostu bym przeorała tą drogę i bym sobie zrobiła jedno duże pole. Nie wiem, czy to ma sens, bo w sumie chyba nie do końca. No i co tutaj robić? Ja tu nie mam naprawdę już nic do roboty. Może porobię jakieś kontrakty, zarobię jeszcze trochę gotówki. No bo tak, no bo nie mam po prostu co robić. No, nuda we wsi. No bo oczywiście ja nie będę kosić owsa. Z racji tego, że tutaj on mi kosi owies, ja nie jestem w stanie też robić tych belek. Znaczy mogłabym robić belki, ale on będzie się zaraz o nie zahaczał, musiałabym je na bieżąco zbierać, to stwierdziłam, że sobie przeoram moje pole. No i właśnie, nie mam już kultywatora, a to dlatego, że okazało się, że ja ten kultywator cały czas miałam wypożyczony, więc zwróciłam go i stwierdziłam, kupię sobie pług. I tak wysyłam pracownika do tej roboty i tak. A zauważyłam, że jeżeli zrobię pole pługiem, to później nie rośnie na nich tyle chwastów i te chwasty nie rosną przez najbliższy tam czas, dopiero tam później się jakoś aktywują.
Także wolę jednak robić pługiem, bo ta szerokość tak jakby robocza i tak jest taka sama jak dla tego najmniejszego kultywatora, na który i tak mnie było stać. Więc jeżeli będę miała już troszeczkę więcej kasy, no to kupię sobie może lepszy kultywator, ale naprawdę podoba mi się to właśnie, że tych chwastów tyle nie ma. No i to pole też wygląda tak o wiele, wiele ładniej niż po tym kultywatorze, gdzie w ogóle nie widać różnicy, że coś było robione. Ja tu teraz próbuję się ustawić, ale kurczę, nie pamiętam, czy ja dobrze się ustawiam. No bo tak ja właśnie pługiem to ja rzadko kiedy robię i nie mam wprawy, ale o dobra. Coś takiego, no nawet jeszcze jestem za daleko. No ale dobra, niech sobie robi. To znaczy ja sobie robię. A tak, żeby sobie zabić trochę czas, bo jednak kontraktów mi się już nie chce robić, a się tych kontraktów tyle narobiłam, że aż mi już niedobrze, jak na nie patrzę, więc po prostu tak sobie tutaj będę teraz działać. Tyle. Tak sobie tutaj robię to pole i zastanawiam się nad tym, co tutaj w ogóle uprawiać, bo no przydałoby się, żeby jakiś płodozmian był. O nie, to jest moje pole! Już zapomniałam, że to jest już moje pole i właśnie je rozjechałam i sobie zniszczyłam. O nie, ja chyba muszę wyłączyć to niszczenie pola, bo no niedobrze. Tak samo jak puściłam pracownika, on skończył tam robić i co zrobił? Wjechał mi tak na sam koniec, po prostu mi wjechał na moje pole i kiedy ja wsiadam do maszyny, to z automatu je sobie przeorałam. A to, co teraz robię, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Jak ja tutaj tym pługiem wjechałam. No ja nie mam wprawy w oraniu pola, ale to się jeszcze nauczę. Także spokojnie. No i tak wracając do tego właśnie, co tutaj uprawić. No był tu już jęczmień, był tutaj owies. I po prostu nie wiem, co teraz bym mogła zrobić. A tu jest taka opcja gdzieś, żeby sobie pług obrócić i ja to sobie zrobię, bo tak mi będzie łatwiej, chociaż chyba lepiej jak będę robić nawrotki, a nie tak dookoła jeździć jak w jakiejś karuzeli. Pięknie bardzo mi to idzie, prawda? Cudownie, to ładnie tak wygląda, wow, wow, tak profesjonalnie, że ho, ho. No ale dobra, nie wiem co tutaj, mogę w sumie pszenicę sypnąć, no bo pszenicy jeszcze nie było, a kury też to zeżrą. Sorgo też chyba było, z tego co pamiętam. To chyba tak na przemian jak będę robić, chociaż to też się ziemia w końcu wyjałowi, a nie wiem czy tutaj tak działa, bo w przedniej wersji było to coś tam z ekologią. Ekologiczne uprawy, coś tam i wydaje mi się, że tam miało to wpływ na to, co ja uprawiam. Ale tutaj to nie mam teraz pewności, czy to ma znaczenie, czy ja tu będę prowadziła płodozmian, czy nie. Czy to wszystko jedno, co tutaj jest. Czy ten cholerny pług się podniósł, bo jakoś tak nie bardzo mi z tym wykręcaniem tutaj jeszcze chyba idzie. Musiałabym się przyjrzeć tym pracownikom, jak oni jeżdżą, ale oni chyba sobie jakoś cofają. Dopiero wtedy ruszają do przodu. A ja się nauczę pługiem robić. A co tam? Będę mistrzem. No i cholera, znowu źle. Jak oni to robią? Przecież nie robią chyba nawrotkę. Znaczy robią nawrotkę, ale... No, muszę jakoś tak... nie wiem jak to działa. Jak mam się ustawić, żeby nie orać 2 razy tego samego. No źle jadę, jak nic. Muszę jakoś tak się ustawiać. A może oni obracają ten pług? Kurczę, nie wiem. Muszę to rozkminić. Dobra, no ja nie wiem jak ja to wtedy zrobiłam, ale teraz się ustawiam prawidłowo. Ja chyba po prostu źle wtedy jakoś wykręciłam. Coś poszło nie tak. A teraz jadę dobrze, ale teraz w drugą stronę jak będę jechała. A to może trzeba tak jednak dookoła robić kółko, krążyć? No tak, bo jak się teraz obrócę, to znowu będę miała nie tą końcówką co trzeba. Czyli ja teraz sobie robię tako. Tako się ustawię tutaj. Dobra, opuść to, będę tak później jakoś te brzegi zaokrąglę. No pięknie to nie jest, ale przeorane to przeorane. Przecież to tam ślady opon, że zostały. I tak później jak będę siać, to też zostaną ślady opon. To co nie? A co tam? Jest pięknie! No i proszę, jak pięknie przeorane przeze mnie pole. Jestem z siebie dumna, ostatecznie wyszło to całkiem ładnie, a dlaczego by nie? I teraz ja sobie zerknę w kalendarz. Co ja bym tutaj mogła posiać? Mogę posiać marchew, ale marchew to jest jakieś straszne zło tutaj w tej grze. Nie chcę tego widzieć na oczy już. Jest to sztopola, trawa, no nic w sumie takiego dla mnie. A może rzepak? Może rzepak na tym malutkim polu? To tak tylko, żeby w sumie coś rosło.
ale nie wiem. W sumie sama nie wiem. Pszenicę. Dobra, ja posieję pszenicę tutaj we wrześniu, a póki co to... O nie, co ja zrobiłam? Zwaliłam sobie snopka, a teraz jeszcze światła włączyłam. Ojojoj, ojojoj. Dobra, ten tu dalej kończy, więc no cóż, muszę poczekać, aż on skończy to kosić i dopiero wtedy będę mogła sobie robić snopki, chociaż tam z jednej strony chyba mogę już zacząć, tak, bo on już tam nie będzie krążył i zawracał, więc odstawię sobie pługa. No i dalej to tutaj trwa ta moja farmerska dola. Ojoj, a ja to przydałoby się, żebym w końcu kupiła jakiś hangar na te maszyny moje, bo stoją tak porozrzucane byle gdzie. No ale kurczę, no nie ma na razie miejsc. Właśnie! Ale mi olśniło. Tu będą stałe moje maszyny. Tu będzie hangar na to wszystko. Tak, tu będą garaże, ale skoro już tak ładnie zaorałam, to niech to zaczeka do następnego roku. I co? Jadę odebrać, albo nie, po prostu... Dobra, panie, poczekaj, bo ja tam nie wjadę w to pole, bo mi się wszystko poniszczy. No jednak te niszczenie plonów, no jest realistyczne, ale teraz bym sobie mogła tam podjechać przyczepą i to zabrać od niego. No ale nie chcę sobie poniszczyć moich cennych plonów, dlatego... O! Tak średnio się zmieściłam, ale dało radę. A, ja w ogóle jadę do koni. Dobra, jadę do koni, koniom to wysypać. No i lipa, konie tego nie chcą przyjąć, bo wypchałam sianem po prostu cały ten ich karmnik, czy jak to nazwać, więc muszę po prostu to wysypać sobie do przyczepy. No trudno, konie no, są przeładowane sianem, ale zdrowie mają na 100%, więc spoko, dosypię im tego owsa w przyszłym miesiącu albo i później. No trudno. No i dobra, w końcu udało się. Mam zebrane snopki, mam zebrane tutaj cały jęczmień, znaczy snopków nie mam zebranych, dopiero zbieram te belki, bale. Jak to się odmienia? Bale, to są baloty. Także zbieram baloty, galoty na przyczepę i za pomocą super strength jest to naprawdę bardzo szybkie i przyjemne. I jak tylko to zbiorę, no to przewijam czas do chyba września, tak, do września, żeby móc zasiać pszenicę. No i to pole też oczywiście będę musiała obsiać, myślę, że obsieję je ponownie owsem. No bo w sumie nie mam innego pomysłu na razie na to. Wiem, że mówiłam o płodozmianie, ale cóż. No i tutaj też zauważyłam, że jak się tak ręcznie ustawia zbyt blisko, to one lubią tak po prostu sobie wyskakiwać, tak jak mi wcześniej wyskakiwały po prostu palety z zieloną cebulką. To się tak dziwnie trzęsło i powoli po prostu wypadało, także ostrożnie ustawiam nie za ciasno, nie za blisko siebie i zbieram sobie dalej. No, całkiem spoko. Mam 2, 4, 6, 8, 10, 12 belek, więc starczy mi to naprawdę na sporo czasu, tym bardziej, że ja na początku no na pewno nie kupię nie wiadomo ilu krów, bo nie będzie mi po prostu też na to stać. Ja już nawet w sumie nie wiem, kiedy mi będzie stać na te krowy, albo może tak, na krowy mnie stać, ale na mleczarnię nie będzie mnie za szybko stać. No ale cóż, od czegoś trzeba zacząć. Teraz póki co to ja się przygotowuję bardziej do bawełny. To sobie zostawię tutaj może i właśnie, bo ja będę musiała to wyładować, czyli te belki jednak gdzieś sobie przerzucę. I ja nie wiem, czy ja sobie nie zbuduję tutaj takiego malutkiego magazynu na te wszystkie właśnie belki, siana, słomy i tak dalej. Myślę, że skoro będę miała, tam mam konie, a tutaj mam krowy, to gdzieś pomiędzy by to mogło być. I może tutaj, gdzie te owieczki sobie biegają, jest tutaj taki spory kawałek trawy. Tutaj bym może mogła to coś takiego postawić, tylko kurczę, z tym równaniem terenu teraz znowu będzie zabawa, bo to jest wszystko pod skosem, ja to muszę wyrównać, inaczej będzie katastrofa. Pomyślę jak to zrobić i na pewno zadziałam. No i postawiłam sobie takie małe coś. Były też takie opcje, żeby to stawiać bez żadnego pokrycia, tak jakby dachowego, tylko tak jakby no takie fajne, wam pokażę o co mi chodzi. To też mnie w sumie zastanawiało, czy tego nie kupić, bo to kosztuje w ogóle tylko 2000. O, coś takiego i to by tak wyglądało, tylko że to zajmuje jednak też trochę miejsca, nie do końca widziałam ile, więc kupiłam takie za 35 000, taka buda. No i fajnie, myślę, że taka mi starczy. Ja sobie teraz tutaj wyładuję to wszystko. Źle w ogóle oczywiście wjechałam. O, czynność rozładu i nie wiedziałam, że jest coś takiego. O, a teraz mi to zniknęło. To samo przecież zjada, to ja nie muszę chyba
tutaj nic klikać. O nie, nie tak miało być. Dobra, ja tu sobie, o, dobra, zobaczę, rozładuj. A, czyli to mogę sobie ręcznie klikać. Dobra, podjadę tutaj dookoła jeszcze raz, bo zepsułam, źle podjechałam, zapomniałam, że ja to przecież mogę tutaj wjechać bezpośrednio i to samo mi pobierze, a nie muszę tam wcale tego wrzucać ręcznie, tylko sobie tutaj podjadę i on mi ładnie wszystko wywali. No dobra, może nie tak ładnie, zaraz wracam. O matko bosko, zobaczcie jak to śmiesznie tutaj ustawia. Ja tam nie mogę wejść, ale co to w ogóle ma być? Przecież to wygląda jak jakiś pelet. Kto wymyślił taki wzór na słomę? To jakbym tutaj trociny ubite trzymała, a nie słomę. Tak jakby kolor tej folii był dziwny, ale to jest dziwne, ale to jest śmieszne. No nic, dobra. W ogóle ta super siła to też jest fajna, bo oczywiście całe ciągniki też mogę podnosić. Widzicie, razem nawet z przyczepką. I to jest bardzo fajne, bo sobie mogę go podstawić gdzie chcę i jak chcę. Tu oczywiście tego nie użyłam. To znaczy, przypadkiem mi się kliknęło zamiast w belkę, to ja kliknęłam w przyczepę i on się tak śmiesznie ustawił. Ale dobra, pomijam to. Idę załadować sobie teraz też resztę tych rzeczy, więc fajnie, mam w końcu tutaj jakiś porządek zaczyna się robić. Zobaczymy jak będzie wyglądała trawa. Aha, takie coś. No ładne, bo kolorowe, ale czemu aż tak nienaturalne, to nie wiem. A jak tam kozy moje? Jakie macie fajny tutaj wybieg. Tak gęsto tutaj. Krzaczki posadzone. O, teraz mam dużo tych szarych. No nic, dobra. Kozy niech sobie kozują. Ja kontynuuję tutaj moją pracę na farmie. No jeszcze tej bawełny nie zbieram, ale strasznie mnie ona ciekawi, jak to będzie wyglądać. I co ja tam miałam zrobić? Zebrałam słomę z pola. Pole mogę teraz zaorać. Aha, miałam przygotować pole pod uprawę. Ale to ja przewinę sobie do następnego miesiąca, bo może coś jeszcze będę mogła porobić. W tym czasie jak mi pracownik będzie pole orał, bo ja takiego dużego pola to na pewno nie będę orać. Dałam sobie radę z tym małym, jestem z siebie dumna i na razie wystarczy. Nie za dużo, nie za dużo. Chyba zrobiłam wszystko na ten miesiąc, więc mogę iść spać. Mam taki niecny plan. Brakuje mi żywności dla moich kur. Kupiłam im jedną paletę teraz właśnie pszenicy, ale wydaje mi się, że to jakoś dużo nie jest. No, malutko. Mój niecny plan polega na tym, że przyjmę to zlecenie, pojadę kosić to sorgo, a potem i zamiast wysypać do targu rolnego, to ja wysypię swoim kurom. I jestem ciekawa, czy to się w ogóle uda. Także idę testować, sprawdzać i zobaczymy. Jestem już na miejscu zbrodni. Mój pracownik tam kosi sorgo, ale w ogóle jestem zdziwiona, bo to teraz wygląda całkiem inaczej. Sorgo wygląda w ogóle jak kukurydza i takie pałki ma na końcu. W poprzedniej wersji to wyglądało totalnie inaczej. Po ścięciu nie zostawało tu praktycznie nic. A teraz widzę jak ta roślina wygląda. Także bardzo ciekawe. Podobnie chyba proso senegalskie też wygląda, tylko ma troszeczkę te pędy takie cieńsze i węższe. To znaczy wiem jak wygląda proso, bo akurat papugi karmiłam takim czymś, ale to wygląda bardzo podobnie, tylko są po prostu grubsze. No i spoko, dobra, zaraz podjadę do niego. Garnę mu trochę z kombajnu. I tak to zlecenie już zrobię i tak, bo... chociaż nie, jeżeli ukradnę mu sorgo, no to nie wykonam na 100%. Ale jeżeli nie da się mu ukraść, no to i tak je zrobię do końca. Dobra, bo niepotrzebnie nie będę go tak ganiać w kółko. Dobra, zaraz sprawdzimy. Dobra, podjechałam, wystawił rurę. Kradnę towara. Załaduję tyle, ile on mi tutaj wysypie i zobaczę, czy moje kurki dostaną pyszne sorgo. A! Stój, panie, stój. Zagadałam. Dobra, coś mi tam pod koniec, nie zabrałam wszystkiego, bo tak mi ciężko jechał ten ciągnik i nie nadążałam i okazuje się, że ja mam moda, że mam słomę także z sorgo. Mam słomę z praktycznie każdej tak jakby uprawy i teraz trochę to głupie jest, bo w sumie to jest przecież coś jakby kukurydza, nie? I to sorgo tutaj, że zostawia słomę, to trochę mi poniosło z tym modem. Jest on mało realistyczny, także nie wiem, czy go nie wyłączę.
Ale słomy nigdy za wiele z drugiej strony, więc dobra, niech na razie już to sobie będzie. Ja idę sprawdzić, czy mogę sypać kurom paszę. Paszencję. Dobra, uwaga, oto wielka chwila prawdy. Niech no ja tylko dobrze sobie tutaj wycofam, bo chyba mnie trochę poniosło z tym rozstawianiem maszyn, gdzie popadnie. Przez to mam tu tak zawal... Mogę nakarmić moje kury kradzionym sorgo. Ha, ha, ha! Mogę ukraść mu to sorgo, mogę sobie wsypać je do silosu, mogę kraść komuś zboże. I to już? Już te kury więcej nie chcą żreć? To jest już maks? Co? Nie? Co tutaj poszło nie tak? Może się przyblokowała przyczepa, bo ja tak stanęłam koślawo? Jeszcze raz. A, nie może się... Oj, oj, oj. Nie może się do końca wysypać. Ale dobra, to nic, to nic. Ja sobie to po prostu zgarniam. Także idę. Wysypię to, teraz zobaczę, czy mi się to do silosu mojego wysypie. I pojadę po całą resztę. A że nie zrobię kontraktu, no to trudno. Maszyn nie wypożyczałam, więc jak to napełnianie? Ojej, już myślałam, że coś tutaj nie halo jest. No i dobra, mam kradzione sorgo, fajnie. Nie jestem z siebie dumna, ale... no cóż. I co? Jak kontrakt anuluję, to na tym nie stracę, bo ja maszyn nie wypożyczyłam, tylko miałam swoje, także luzik. Ale mu tu pojeździłam, on tu mi dokładnie orze pole. No nic, wracam do kradzieży. No i dobra. Sorgo skradzione, całe, maszyny tutaj umyte. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Krople wody. Piękne, to jest po prostu piękne. Umyję maszyny, sprzęty, wszystko mam już zrobione. Muszę tylko oczywiście odrzucić jeszcze to zlecenie. No i co? I następnym razem będę zbierała bawełnę. Także see you next time. Bye!